Dziś w odcinku Adek dostaje kartkę od Patrycji. No i co? Pisze, żebyśmy jej nie szukali. Ale może to nie ona? Mamuś, przecież to jest jej pismo. Kobieta ma poważne problemy ze spłatą pożyczonych pieniędzy. Jesteś zwykłą oszustką. Pożyczyłam ci pieniądze na biznes, a ty na co wydałaś? Na Bóg wie co. To co ja mam zrobić? Klient zastawia motocykl, żeby zdobyć pieniądze na wesele. To gratuluję, ale chyba koniec z wolnością, co? Narzeczona jest wyrozumiała, ale mam wydatki. Adek flirtuje z klientką Lombardu. W czym mogę pomóc? Potrzebuję biżuterii na dzisiejszą imprezę. No okej, zaraz coś znajdziemy. Adrian jestem. Zuza? Ja wyszłam tylko na chwilę, no. Odprowadzić córkę do szkoły. Jak wróciłam, drzwi były otwarte. O której to było? Jakoś przed 8. Dziwno, odkąd wynajmuję to mieszkanie, nic takiego się nie wydarzyło. To robota fachowca. To znaczy? Nie widać żadnych uszkodzeń, to musiał być użyty wytrych. Co pani zginęło? Autoklaw. To takie urządzenie do sterylizacji. Coś jeszcze? Tak, lampa do utwardzania paznokci, lakiery do paznokci. Kosmetyki. Tak, ale to był bardzo drogi, profesjonalny sprzęt. Całość kosztowała kilka tysięcy. Ma pani na to jakieś faktury? Tak. Proszę. I mam też zdjęcia. O, proszę. Podejrzewa pani kogoś? Ja? Nie. Panowie myślicie, że to się odnajdzie? Zobaczymy. Będziemy szukać. Przykro mi, że panią to spotkało w moim mieszkaniu. No, radzę wymienić zamki. Zaraz się tym zajmę. Kupię lepsze. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Adrian przyjechał do rodziców. Na czas pracy w Lombardzie chciał zostawić syna pod ich opieką. No, trzymaj, kochanie. Dzięki, mamo. Może jednak coś zjesz, co? Już i tak jestem spóźniony. A może jednak? No Maciek nic nie będzie miał przeciwko, na pewno zrozumie. Mamo, ale ja nie chcę przeginać. Adejka, po co ty się wygłupiasz? Trzeba było zostać u nas na noc. Tato, ale ja chyba mam swoje mieszkanie, no jakoś sobie radzę. No ale kochanie, przecież opieka nad dzieckiem to duże wyzwanie. No, zwłaszcza dla jednej osoby, Kaziu. No, No właśnie. W czwórkę zawsze łatwiej. pewnie. Dobra, ja muszę iść do pracy. No idź. Ja tam zaraz dojadę. Mamo, No, malutki jest nakarmiony. W nocy nie zmrużyliśmy oka, więc teraz powinien słodko spać. a co się dzieje? Kolki ma? Tak. O, porodzimy sobie. Słuchajcie, ja nie chcę was wykorzystywać, ale inaczej się nie da. No, nie przesadzaj. Opieka nad wnusiem to prawdziwa przyjemność, prawda, Kaziu? No, widocznie nie dla wszystkich. Co masz na myśli? Jak to co? Patrycja porzuciła dziecko, jakby było jakimś kokołczym jajem. Masz rację, synku. Tak jest. A może nie? A może coś się stało, po prostu. Mamo, niby co? No nie wiem, ale czuję, że wszystko będzie dobrze. A ja nie. Adek był zły, że Ruda zniknęła. I miał rację. Kto zostawia własne dziecko? Okropna dziewucha. Okradziona kobieta musiała się tymczasem tłumaczyć ludziom, od których pożyczała pieniądze, by kupić sprzęt. No, ale przecież skąd ja mogłam wiedzieć, że mnie ktoś okradnie? Dobra, koniec już z tym cyrkiem. Nie rozumiem. Jesteś zwykłą oszustką. Pożyczyłam ci pieniądze na biznes, a ty na co wydałaś? Na Bóg wie co. No, nie, przysięgam. Nie wciskaj nam ciemnoty. Nie wciskam. No, mam przecież rachunki, tak? Przyznaj się, komu opchnęłaś sprzęt? Zostałam okradziona. No, była tu policja, mam nawet notatkę. Proszę. Tak czy siak pieniądze musisz oddać. To co ja mam zrobić? To już nie nasza sprawa. Trzeba było ubezpieczyć sprzęt. No, fakt. Nie pomyślałam. Obiecałaś, więc pieniądze trzeba oddać. Ale wiecie przecież, że ja teraz nie mam na czym pracować. Pomóżcie mi. Nie, koniec już z moją dobroczynnością. Raz pomogłam, drugi raz nie będzie. No to co ja mam teraz zrobić? Kombinuj, maleńka. Daj, to już pomagam. Dzięki.
Frącaj trochę się rozjechał i zaliczyłem konkretną glebę. Rolki? Tak, chcę je zostawić pod zastaw. Gdy zdejmą mi gips, będę mógł dopracować ten trik. Możemy dać 200 pod zastaw. 200 kosztowało 800. No ale jak były nowe. Ale to topowy model. 250. No ja sobie robicie. Ale to jest dobra opcja, łatwiej będzie wykupić. I tak jeszcze przez 3 tygodnie będę miał gips, potem jeszcze rehabilitacja. Zdążę nazbierać. No dobra. 280 to jest moje ostatnie słowo. Okej. Maciuś, zajmiesz się panem? Jasne. Poproszę dowód osobisty. Podpis poproszę tutaj. I pieniądze. Tu ile miało być? 260, tak? 280. No dobra. Dzięki. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A w czym możemy pomóc? Dzień dobry, ja chciałam sprzedać trochę rzeczy. To świetnie pani trafiła. Dług muszę spłacić. Adek wyrwał do tej klientki jak z bloków startowych. No, nie sądzę, żeby tak chętnie ruszył do jakiegoś staruszka. Zaręczynowy? Nieważne. A jest pani pewna, że chce go sprzedać? Tak. Facet odszedł, zostawił mnie z dzieckiem, nie płaci alimentów. Dupek, jak oni wszyscy. Nie, wszyscy faceci są dupkami. Co pan nie powie, kobieta by tak nie zrobiła. To widocznie mało pani wie o życiu. Mogę jeszcze dodać to. $2000. Ile? Ja 5 potrzebuję. Oj, tyle to pani nie dostanie. Ale ja muszę oddać te pieniądze. No widzi pani, tak się kończą szybkie pożyczki. To nie była pożyczka, ja zostałam okradziona. Zostało mi okradzione wszystko. Autoklaw, lakiery do paznokci, wszystko. To było tyle warte? Tak, 5000. Ach, mieliśmy kiedyś podobny sprzęt. Był znacznie tańszy. Może jest jeszcze w magazynie. Nie, pan nie rozumie. Mi znajoma dała na najlepszy sprzęt i ja teraz muszę jej oddać te pieniądze. To niech pani spróbuje na raty, bo na całość niestety nie ma szans. Błagam. Ja mam jeszcze telewizor i laptop i w ogóle to jakiś cud, że złodziej ich nie zabrał. Adek złamał się, bo klientka była w podobnej sytuacji osobistej co on. Też została sama z dzieckiem. No, Adek pojechał do niej, żeby wycenić sprzęty pod zastaw. Ten, tak? Tak. No i jak? No więc tak, za telewizor i laptopa mogę pani zaproponować 1500 zł. Poważnie? Tylko tyle? No niestety, Błagam pana, ja jestem pod ścianą. przykro mi. Ale przecież to jest dobry sprzęt, ja go kupiłam na raty. No myślałam, że wreszcie na prostą wyjdę. No tak, tylko że my nie możemy być stratni. Boże, to co ja mam teraz zrobić? Ja miałam zarabiać, spłacać dług. Bardzo pana proszę, proszę. No dobrze. 2000 mogę pani dać. Okej? Mało. Ja bardzo pana proszę. No ale więcej to już naprawdę nie mogę, no. A jeżeli chodzi o lodówkę i meble, to są groszowe sprawy. Nie ma sensu. Ale przecież to nawet nie jest moje. Ja wynajmuję to mieszkanie. Chodziło o sporą kasę. Musiałem upewnić się, że klient nie wprowadza nas w błąd. Na szczęście w dzisiejszych czasach wszystko można sprawdzić w internecie. Paragon dla pana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Maciek, wypisz proszę umowę na 2000. Jasne. Przepraszam, to jest na sprzedaż? Tak. Bo może ja bym wzięła ten, a oddała swój smartfon.
Jasne. Można zobaczyć. Proszę. No co? Za smartfon mogę dać 300? A za ten ile? 80. No dobra, tylko ja muszę przegrać sobie kontakty na kartę SIM. No jasne, nie ma sprawy. Poproszę dowód osobisty. Proszę. A tutaj jest kontakt do nas, jakby pani chciała jeszcze coś zastawić albo sprzedać. Dziękuję. Obiecuję dobrą wycenę. Dzięki. Mało. No ale przecież prawie uzbierałam. Prawie robię różnicę. Ale ja wam miałam na raty oddawać. Ale nie ufamy ci. Zawiodłaś nas. Ale nie mam więcej. Daliśmy ci szansę, a ty się tak odpłacasz? No przepraszam. Zawiedliśmy się na tobie. Ale ja wszystko odpracuję, przysięgam. No ja myślę, nie mogę być stratna na swojej dobroci. Mam jeszcze prośbę. Czy mogłabym prosić was o kolejną pożyczkę? No żartujesz. To peciara. Ale wy wiecie, że ja jestem dobra, mam klientki. Bez sprzętu? To już chyba nie. Kupię sprzęt taki tańszy. Odkuję się, zobaczycie. Słuchajcie, oddałam wam wszystko, co mam. Nie mam nawet na życie, proszę. No dobrze, Dziękuję. Jest pani wspaniała. ale będziesz pracować u nas. Jutro, godzina 12, ulica Różana 13. Okej. A co ze sprzętem? Wszystko jest na miejscu. Tak, gadasz z babcią? Gadasz? Od początku proponowałam, żeby u nas zamieszkali. Oj, Becia, no widocznie Adek chce być samodzielny. No rozumiem, ale u nas byłoby im wygodniej. Aduś, no co się stało? Poczta. Co, dostałeś coś ze skarbówki? Nie. No mów, bo wyglądasz, jakbyś ducha zobaczył. Kartka od Patrycji. Pokaż. No i co? Pisze, żebyśmy jej nie szukali. Ale może to nie ona? Mamuś, przecież to jest jej pismo. Co pisze? Pozdrowienia z Rimini. Może kiedyś przyjadę i odwiedzę dziecko. Robię karierę, nie szukajcie mnie. Patty. No przynajmniej wiemy, gdzie ta dziewucha dała dyla. Mamo, zostaniesz z Sepciem? Chcę zostać sam. No pewnie. Chodź, babciu. Babcią pojedziesz. Babcią pojedziesz. Nigdy nie miałem dobrego zdania o tej rudej wywiórze. I nie pomyliłem się. Dla mnie ta dziewczyna już nie istniała. Miałem nadzieję, że Adek szybko się z niej wyleczy. A za tydzień będziemy robić witraże. A nie za dużo tych dodatkowych zajęć, co? Nie. A gdzie komputer, gdzie telewizor? Chodź, kochanie. Siadaj. Nie mam. Ale przecież nie ukradli, nie mówiłaś niczego. Nie ukradli. Ja je sprzedałam, Ale dlaczego? bo musiałam, kotku. Ale mój komputer? Nasz, wspólny. Ale dlaczego? Kotku, obiecuję. Odkujemy się. Kupię nowy, lepszy. Obiecuję. Następnego dnia Adrian nie spodziewał się gości. Widząc w drzwiach komisarza Villasa, był tym bardziej zaskoczony. Co tu robisz? Musimy pogadać. Wejdź, zapraszam. O co chodzi? O kartkę od Patrycji. Skąd wiesz? Twój ojciec mi powiedział. I czemu nie zadzwoniłeś? Co za różnica? Dobra, możesz mi ją pokazać? Dobra. Nie tak. Chłopie, Mogą być na niej ślady. posłuchaj, dotykało już ją z milion osób. Tego nie wiesz. Zresztą to cały czas jest dowód w śledztwie.
Ale śledztwa nie ma, bo zaginięcia nie ma. A czemu tak myślisz? No jak dlaczego? Przeczytaj kartkę. Patrycja dała dyla. Uciekła. No ja jakoś do końca w to nie wierzę. Ale w co nie wierzysz? Przecież masz czarno na białym. Wiesz, kartka mogła być napisana pod przymusem. Ale bzdury, nie wierzę w to. Zbadamy to. Wiesz co? Już i tak jest wszystko jedno, także możesz sobie zabrać tą kartkę i jeżeli to wszystko, to... Czytałem, że większość zaginionych osób znika z własnej woli. Patrycja wybrała inne życie. Przecież nie mogłem jej trzymać na siłę. O umówionej godzinie Blanka zgodnie z ustaleniami przyszła do wskazanego miejsca pracy. Dzień dobry. Jest Aldona? Szefowej nie ma. Ale ja miałam z nią przecież porozmawiać o tej pracy. Porozmawiajmy. Gdzie jest gabinet? Nie ma. Jak to? Praca jest inna. A jaka? Intratna. Na pazurkach tyle nie zarobisz. Ale ja przecież nic innego nie umiem. Umiesz. Zaufaj nam. No to co ja niby miałabym robić? Będziesz wiedziała, co robić. Za chwilę będzie klient. Klient? A nie! Nie! Puszczaj! Obawiam się, że nie masz wyboru. Becia, Adek tak samo się uśmiechał, jak był mały, nie? O, identyko. Szkoda miatka. Nie ma teraz za wiele powodów do radości. Ach, ja myślę, że wszystko będzie dobrze i że ten policjant Darek znajdzie Patrycję. A może lepiej nie? A co ty mówisz, Kaziu? No co, okropna dziewucha. Damy sobie bez niej radę. Dziecko potrzebuje matki. No i ma. 2 przyszywane. A to nie to samo. Nie to Tak, zostawiła syna? Zostawiła, no. Która matka tak robi? Ach, wiesz, to wszystko nie jest takie czarno-białe. Nawet ten policjant ma podejrzenia. A ja nie mam. Kazimierz i Adek przekreślili Patrycję. No, jej przeszłość nie była kryształowa. Ale ja uwierzyłam, że się zmieniła i podejrzewałam, że nie zniknęła z własnej woli. Nie będę pracować jako prostytutka. Inaczej nie potrafisz. Zapomniałaś? A tu połączysz przyjemne z pożytecznym. Nie. Nie denerwuj się. Taka fajna dupa jak ty może wyciągnąć tysiaka na dzień. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam na pięterko. Okej. Dziewczyna będzie za chwilę gotowa. Okej. Nigdy tego nie zrobię. Zrobisz. I to z uśmiechem na twarzy. Odbierz, śmiało. Aldona? Wy chyba nie myślicie, że ja się na to zgodzę. Zobaczymy. Dzień dobry. Ktoś ma ci coś do powiedzenia? Rozmawiaj z mamusią. Cześć mamo, jest super siecią Aldoną. Opowiedz, co robiłyśmy. Byłyśmy na lodach i dla ciebie mamy kawałek sernika. Halo? Widzisz, jak u nas jest fajnie? Także spokojnie sobie pracuj, a wszystko będzie dobrze. Dobra, koniec żartów. Do roboty. Nie róbcie krzywdy mojemu dziecku. To nie fikaj. A teraz pójdziesz do klienta, ma być zadowolony.
Niezłe cacko. Dzięki. No ale chyba nie jest fabryczny. Widzę, że się znasz. Trochę się interesuje. Jest po lekkim tuningu. Sporo doinwestowałem. No to znaczy? Zrobiłem zawieszenie, przód i tył i wymieniłem wtryski. Ale chyba nie tylko po mieście, co? Jeżdżę na trasy. Kapadocja, Kazachstan, Rumunia. Takie tam. Ekstra pasja. No, polecam. Taka jazda to niesamowite poczucie wolności. No dobrze, ale jak możemy ci pomóc? Oświadczyłem się. To gratuluję, ale chyba koniec z wolnością, co? Narzeczona jest wyrozumiała, no ale mam wydatki. Przyjęcie weselne sporo kosztuje. No ale to zależy jakie. Racja. Marzyłem o skromnym ślubie i miesiącu miodowym na motocyklach. Brzmi spoko. No niestety, rodzina narzeczonej uparła się na jakieś huczne balowanie w pałacu. Zupełnie nie moje klimaty, ale co zrobić? Klient nieźle wpadł. Już na początku musiał zrezygnować ze swojej wizji ślubu. Ciekawe, co będzie później. Im dalej w las, tym więcej drzew. Przyszła teściowa, się uparła. Potrzebujemy kasy. 10 000. No to może warto zostać przy swoim. No nie, no już, jak chcą, niech mają. Wykupię motocykl, jak uzbieram z kopert. Ja rozumiem. Jest wart 28 000. Mam rachunki i gwarancję. Słuchaj, jak najbardziej jestem zainteresowany, tylko że muszę sprawdzić ceny rynkowe, więc zapraszam cię do środka. Podtrzymasz? Jasne. To była świetna maszyna. Już nie mogłem się doczekać, kiedy będę mógł ją przetestować. Masz. Pół na pół. To chyba dobry układ. Dzisiaj jeszcze zarobisz 3 razy tyle. Jak to? Szykuj się. Za chwilę będzie następny. Trzeba przyznać, że umiecie się targować. Coś nie tak? A ty byś był zadowolony z 11 000 za to cudeńko? No słuchaj, ale przecież i tak wykupisz motor, nie? Lepiej to mieć więcej. Ale przecież była mowa o brakujących 10 000, tak czy nie? Więc zostaje ci tysiak na, weekend w spa z żoną w ramach trudnego wesela. Może i racja. Tylko uważaj na niego. No, spokojna głowa. Dobra. Trzymaj, umowa jedna dla ciebie i jedna dla nas. Dzięki. Na razie. Dzień dobry. Dzień dobry. Już do pani lecę. W czym mogę pomóc? Potrzebuję biżuterii na dzisiejszą imprezę. Co to za imprezka? Z pracy muszę zrobić wrażenie na kumplach. Słuchaj, no na mnie już zrobiłaś i to bez żadnych naszyjników. Dobra bajera, ale naprawdę potrzebuję czegoś wyjątkowego. No okej, zaraz coś znajdziemy. Adrian jestem. Zuza? O! Zobacz, jakie piękne perły pasują do ciebie. Wyglądało na to, że w Atku obudził się dawny playboy. Nagle zaczął ostro grać. Czułem, że będą z tego kłopoty, jak nie dla Lombardu, no to dla mnie, bo pracowaliśmy razem na zmianie. Ten mi się podoba. Świetny wybór. Biorę. Która godzina? O rety, jak już późno. Nie zdążę wrócić do domu i się wyszykować. Spokojnie. Będziesz na czas. Niestety. Jak? Podrzucę cię. Super. Mam nowy sprzęt, muszę go odstawić do magazynu. Akurat przetestujemy. Okej. Maciuś, nabij proszę pani naszyjnik. Kosztuje 200 i daj 10% rabat, okej? Dzięki. Okej. Bardzo ładny naszyjnik. To poproszę 180 zł. I dyszka. Super. Możemy lecieć. Ekstra. Wyglądało na to, że nie wyszedłem z wprawy. Ogarnąłem ją bezbłędnie. Banan na twarzy i do przodu.
Mama? Śpi. Gdzie byłaś? W pracy. Nic ci nie jest, kochanie? Nie, ciocia Aldona była. Wiem. Zrobiła obiad, moje ulubione naleśniki. Później odrobiłam lekcję i zrobiłam laurkę dla ciebie. Jest śliczna. Dziękuję. Trochę się martwiłam, bo długo nie wracałaś. Nie martw się. Kocham cię. Mamo, nie płacz już. Adrian i Zuza poszli razem na imprezę, a następnie postanowili kontynuować udany wieczór. Zaraz, co jest? Sorry, nie pcham się w żadne układy. Ale w jakie układy? Masz żonę, dzieciaka, tak? Nie chcę żadnych problemów. Posłuchaj mnie. Mam dziecko, ale jestem sam, no. Pewnie wszyscy tak mówią. Jezus Maria, Zuza, naprawdę, no. No dlaczego mi nie wierzysz? Nie wierzę. Nie mam powodu, żeby cię oszukiwać, rozumiesz? Co ty robisz? Pewnie wysłałeś żonę i dziecko do teściów, a sam się zabawiasz. Laska spanikowała, a ja spasowałem. Odstawiłem do magazynu motocykl i przy okazji pojeździłem trochę po pustych ulicach, żeby ochłonąć. Potem wziąłem swoją furę spod lombardu i wróciłem do domu. Zły. Następnego dnia Blanka chciała uwolnić się od ludzi, którzy zmusili ją do nierządu. Halo? Halo, dzień dobry, tutaj Blanka Milak. Ja byłam u pana przedwczoraj sprzedać parę rzeczy, a potem jeszcze był pan u mnie po telewizor i laptop. No tak, kojarzę. Co się stało? Bo ja mam jeszcze parę rzeczy na sprzedaż, ale to musiałby pan po to przyjechać. To znaczy, jakie rzeczy? Pralka, no i mam jeszcze rower. No nie wiem. No bardzo mi zależy. No wie pani co, pralki słabo schodzą, a sezon rowerowy się zaraz skończy, także... Ale proszę pana, to jest tylko pod zastaw, ja to potem odkupię. No nie wiem. Proszę pana, przyjedzie pan i zobaczy pan rzeczy i na pewno się jakoś dogadamy. No dobrze. Jaki rower? Przecież ty nie masz roweru. Nieważne, później ci wytłumaczę. Co się dzieje? Kochanie, musimy wyjechać. Dokąd? No właśnie, tego jeszcze nie wiem. A lekcje, szkoła? No dzisiaj to już na pewno nie pójdziesz. Ale ci miał być koncert zespołu muzycznego. No, co ja poradzę? No. Ale zapłaciłaś za to. Bardzo mi przykro, kochanie. Tatuś? Co ty tutaj robisz? Adek, no. Co się dzieje, synu? No ale co ma się dziać? No nie wróciłeś do nas na noc do Sepcia? Tato, przestań mnie niańczyć, okej? Adek, ale widzisz, no... No co, Adek, no musiałem się zresetować, po prostu. Żadne zresetować. Masz dziecko, musisz być odpowiedzialny, synu. Nie chcę o tym słyszeć. Wiem, że cię zraniła ta ruda wiewióra. Wiem, synku, no ale trzeba żyć. Tatuś, mam dość wałkowania tego tematu. Muszę jechać do klientki. Po co? No po sprzęt. Robota się sama nie zrobi, nie? No dobra, no to jedź, no. Adek zgrywał twardziela, ale wiedziałem, że nie radził sobie z całą sytuacją. A najgorsze było to, że nawet nie chciał o tym pogadać. Ale dlaczego tak nagle? Kochanie, bo my musimy uciekać. Przed kim? Kto to? To jest pan z Lombardu, on po rzeczy przyjechał. Jeszcze klucze do piwnicy. A co to? Ciocia Aldona! Gdzieś wyjeżdżacie? No bo mama chciała... Wiesz co? Ciocia Aldonka ma bardzo fajny pomysł.
A szkoła? No usiądziemy sobie, odrobimy lekcje, później może pójdziemy na lody. Podoba ci się? A wyjazd? Wyjazd poczeka. Poza tym, namówimy mamę, żebyście nigdzie nie jechały. Bo chyba nie chcesz nigdzie jechać, co? Nie chcę. No to chodź. Chodź, kochana. Już torebkę. Tylko bez numerów. Chyba nie chcesz, żeby małej stała się krzywda. Ratunku! Pomocy! Zamknij się i wsiadaj! Dlaczego mi to robicie? Co tu się dzieje, pytam? Jak mi Nie to twoja pomoże? sprawa! Niech panią puści. Nie mieszaj się! Ta pani chyba ma coś do powiedzenia. Pierd... No kolego, chyba coś ci się pomyliło. Musiałem zrobić z gościem porządek. Facet był agresywny w stosunku do klientki, ale mocny był tylko w gębie. Ale Konstancjo, no czy ty oszalałaś? Przestań za mną chodzić! Konstancjo, oddaj tą kopertę. Nie, No ale Konstancjo, jeśli nie dopłacimy, to zaliczka nam przepadnie. mam to gdzieś. No ale Chcę odzyskać Konstancjo, motocykl. no a wesele? Nie będzie wesela. No jak to nie będzie wesela? Ja gości zaprosiłam. Trudno, nie pozwolę zniszczyć marzeń Szczepana. No ale przecież dobrze wiesz, że on sam zastawił ten motor. Gdybyś go z ojcem nie namówiła, to nic by się nie stało. Oj tam, oj Ale tam. drogie panie, spokojnie, no proszę się tak nie denerwować. Chcę wykupić motocykl. Po moim trupie. Jak to? Oddawaj te pieniądze. Ale no niech Proszę, to jest 11 000. Niechże się panie opanują, tak? Chcę wykupić motocykl. No ale niestety wykup nie jest możliwy. Dlaczego? Motor może odebrać tylko pani narzeczony, bo to on go zastawiał, tak? No tak, na pewno przyjdzie. No zrządził przyjęcie w pałacyku. Czyżby? Ślubu nie będzie. Oj, Konstancjo, no proszę, nie wygłupiaj się, no to wszystko z miłości. Rodzice często próbują narzucić dzieciom własną wizję ślubu. Wynikają z tego same kłopoty. Czułem, że w tamtym przypadku też tak będzie. Ciociu, pomożesz mi? Musisz sobie sama radzić. Ale ja nie wiem jak. No chyba widzisz, że jestem zajęta. Policja. Komisarz Dariusz Wijas. Ale o co chodzi? Chodź, kochanie, chodź. Jest pani zatrzymana. Za co? Artykuł 204 Kodeksu Karnego. Czerpanie korzyści z cudzego nierządu. A do tego groźby karalne i szantaż. To chyba jakiś żart. Czy ja wyglądam jakbym żartował? Proszę mnie puścić! No co wy tu wyczyniacie? Że ja w ogóle jestem niewinna, no panowie, zwariowaliście? Jestem niewinny! Jego aresztujcie! Zamknij gębę. To on mnie pobił! Jakie pobił, to było obywatelskie zatrzymanie. Zresztą sam się szarpałeś, to nie jest moja wina. Ależ panowie, to jakieś nieporozumienie. Dobra, wszystko sobie wyjaśnimy na komendzie. Jakie nieporozumienie? Przecież ta babeczka mówiła, że ją szantażowali, grozili dziecku, że zrobią mu krzywdę. Ale przecież ja robiłam to wszystko w dobrej wierze. Tak, jasne. Naprawdę. Poznałam ją przez przypadek, kiedy robiłam sobie paznokcie. Rozmawiałyśmy, później pożyczyłam jej pieniądze na ten sprzęt. Tak. I z sutenerstwem nie miała pani nic wspólnego. No nie wiem, czym Blanka się zajmowała. Zresztą nie ona pierwsza, która pracuje dupą, a później mówi, że nie. Dobra, dosyć tego. Wsiadaj. Ładuj się tam do końca. Pojedziesz z poszkodowaną na komendę. No jasne. Wyjaśnić kilka spraw. Nie macie żadnych dowodów. Chcę rozmawiać z prawnikiem. I ma pani do tego prawo. Idziemy. To była klasyczna pułapka, w którą została wciągnięta kobieta w potrzebie. Miałem satysfakcję, że pomogłem jej się z niej wydostać. Ale co, długo jeszcze? Ja mam tutaj czekać? To przepraszam, jeszcze chwilę, no ja obsługuję pana, tak? Ale ja się śpieszę! Ja nie mam czasu! No przepraszam bardzo, ale muszę pana obsłużyć, tak? Dobra. No. Dobrze, proszę tutaj podpisać. Dziękuję, do Dowód widzenia. osobisty. Dziękuję, do widzenia. Proszę, do widzenia. Do widzenia. O, dzień dobry. Dzień dobry. A co, Atka jeszcze nie ma? Nie. Gdzie poszedł? Nie mam pojęcia. Nie zjawił się jeszcze w pracy.
No tak, rozmawiałem z nim. Mówił, że jedzie do klientki. A, to, jeśli to ta, o której myślę, to obawiam się, że szybko go nie zobaczymy. Co ty mówisz? Tylko fakty stwierdzam, szefie. Mhm. A ty gdzie ty jesteś? Na policji. Co? Na policji? A coś ty tam narozrabiał? Wszystko gra, tatuś. Wszystko wyjaśnię, jak wrócę. Na policji? Wygląda na to, że Adek znowu coś narozrabiał. A już był spokój. Byłem przekonany, że rodzicielstwo zmieniło Adka, że nauczył się być odpowiedzialnym. Niestety, wyglądało na to, że wróciły jego stare demony. Dzień dobry. Dzień dobry. A dzień dobry, dzień dobry. W czym możemy pomóc? Proszę panów, ja przyniosłam całą sumę. Ale przecież mówiłem, że zastaw może wykupić tylko właściciel. Tak, ja wiem. Dzwoniłam do mojego przyszłego zięcia i już tu jedzie. Po ten swój okropny motocykl. Czyli jednak nie będzie wesela. A nie, wesele będzie. To był blef z naszej strony. Pieniądze mieliśmy na przyjęcie. No to po co? No jak to po co? Chodziło o to, żeby Szczepan sprzedał ten swój obrzydliwy motor. To nie uważa pani, że to trochę nie fair? Absolutnie. Proszę pana, za każdym razem, niech pan się wczuje w naszą sytuację, za każdym razem, kiedy on startuje w tych swoich zawodach, to my z mężem umieramy z przerażenia. Wie pani co? Jako rodzic jestem w stanie to zrozumieć. Tak? No bardzo panu dziękuję. No przecież to jest sport ekstremalny, prawda? Gdyby on sobie coś zrobił, to moja Konstancja by tego nie przeżyła. No ale zginąć można też jadąc na rowerze czy samochodem. No tak, no wie pan, ma pan rację, że można, ale przyzna pan, że na motorze łatwiej, prawda? A poza tym to uważam, że nie musi w to wciągać mojej córki. No, prawdę mówiąc, to też bym się martwił. No widzi pan, no. Ale proszę sobie wyobrazić, że jest jeszcze jeden problem. Bo przekonaliśmy się już, że prędzej nie dojdzie do wesela, niż młodzi się zmienią. Tak, Konstancja zagroziła, że wszystko odwoła. Co pani mówi? Poważnie? No tak. No a to byłby skandal. Wzięliby nas na języki. Wyglądało na to, że klientka była chyba bardziej przejęta tym, co powiedzą ludzie, niż szczęściem własnego dziecka. No i widzi pan, ile problemów z tymi dziećmi naszymi. Wie pani, ale bez nich życie by nie było takie samo. Proszę, No tak, zapraszam. ma pan rację. Oj, dzieci moje kochane, ja was tak bardzo przepraszam. Naprawdę to wszystko z troski wynikało, no wybaczcie mi. Proszę, chodź kochanie, no ucałuj, przytul mamusię. No dobrze. Wybacz mi, no przepraszam bardzo. Dobrze, nie szkodzi. To normalne, że się pani denerwuje. Ale obiecajcie mi, że nie zrobicie sobie krzywdy. Konstancja nie będzie jeździć. Ja będę ostrożny. Trzymam cię za słowo. Chociaż wiesz, że wolałabym, żebyś zmienił hobby. Mamo, proszę, nie urządzaj nam życia. Oj, kochanie, no to wszystko z troski. No przecież tak się boję o was, no. Ach, a wy nas wykańczacie. Mamo, zajmijcie się już trochę swoimi sprawami. Dobrze. Gdzie jest motocykl? W naszym zewnętrznym magazynie. Zaraz pana tam zawiozę. Rozumiałem obawy klientki, no ale z drugiej strony wydawała się trochę nadopiekuńcza. Musiała zrozumieć, że nie miała już wpływu na życie córki i przyszłego zięcia. O, dziękuję ci. Dzień dobry. Dzień dobry, szefowa. No, szukam męża. Niestety nie ma. A Adek? A Adek jest na komisariacie. Gdzie? Na policji? No tak. No mów, co się stało. O, Adek? Coś z Patrycją? No, coś się wyjaśniło? Nie. Cześć, mami. No przecież mów, wiem, że byłeś na komendzie, no. Przepraszam, ale to moja wina.
Kotku, tam są rowery na zewnątrz. Idź sobie pooglądaj, dobrze? Naprawdę, nie wiem, jak mam panu dziękować jeszcze raz. Drobiazg. Nie. No, oni zmuszali mnie do strasznych rzeczy. Policja podejrzewa, że to oni zorganizowali tę kradzież. Chcieli panią uwiązać, uzależnić. No straszne. Ja nie wiem, skąd się tacy ludzie biorą. No niestety jest ich pełno. Co pani teraz zamierza? Nie wiem, ja powinnam gdzieś wyjechać, uciekać. No ale po co? Przecież oni siedzą. A kto wie, jak długo? Proszę, ten smartfon córki i ta komórka to jedyne rzeczy, jakie mogę jeszcze sprzedać. Ale jest pani pewna? Tak, ja potrzebuję pieniędzy na sprzęt do robienia paznokci. A pani robi paznokcie? To jest moja mama. Miło mi. Wie pani, moja znajoma ma zakład. Ona ma strasznie dużą rotację. Ciągle szuka pracowników. Może ja z nią pogadam? Jejku, ja byłabym bardzo wdzięczna. Albo wie pani co inaczej? Zrobimy tak. O, dobra. Daj długopis. Dam pani jej namiary. Proszę się na mnie powołać. Tu jest moja wizytówka. Jejku, ja naprawdę nie wiem, jak mam dziękować. Tak będzie łatwiej. No i tam nikt nie będzie pani wykorzystywał. Chyba jednak nie wszyscy faceci są tacy źli. Chyba jednak tego telefonu nie sprzedam. Mama to jest normalnie jak anioł stróż. Wszystkim pomaga. No, a mi najbardziej. No nie martw się, syneczku, tatuś już jest. Chodź, chodź, chodź. Oj. A za mamą nie będziemy rozpaczać. Mamy już nie ma, wiesz? Nie wróci. Jesteśmy tylko my dwaj. Ale nie będzie źle. Obiecuję ci, że świetnie sobie poradzimy. No. Synku. W następnym odcinku z prestiżowego hotelu znikają cenne przedmioty gości. Wczoraj zginęły mi okulary przeciwsłoneczne, bardzo drogie. To na pewno się znajdą, bo u nas nigdy nic nie ginie. Jacek i Olga zaskakująco dobrze dogadują się ze sobą. Opowiedz jeszcze coś, bo jak słucham tych twoich historii z więzienia, to mam wrażenie, że to jakieś kolonie. Nie, to nie żadne kolonie, uwierz mi. Mężczyzna w nachalny sposób przystawia się do zatrudnionej organizatorki wesel. Dość! Co pan sobie w ogóle wyobraża? Bądź miła i ja będę miły dla ciebie. Jesteś spoko babeczka, jeszcze też niczego sobie. Pofiglujemy? Ostrzegam pana. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.